Końcem maja we Wrocławiu miał miejsce pokaz fanowskiego spektaklu w świecie gotika. A ponieważ na tym kanale lubimy takie ambitne, oddolne projekty fanowskie, wybraliśmy się tam, by zrobić o tym mały reportaż i pokazać wam, jak to wyglądało. Tym razem wyszliśmy z założenia, że to społeczność najlepiej zrecenzuje cały projekt, dlatego pomiędzy pokazami porozmawialiśmy sobie zarówno z widzami, jak i twórcami, czyli grupą skazańców. Zobaczcie, jak przyjął się ten dość niecodzienny pomysł, by zaprosić gotika do świata teatru. Serdecznie zapraszam. Tu nowy? Tak masz na imię? Z takim imieniem to tylko matka może kochać. Spektakl mi się bardzo podobał. Według mnie to było takie autentyczne i dzięki temu, że między nami chodzili aktorzy, dało się to poczuć tak naprawdę, jakbyśmy tam byli. Podczas spektaklu było dużo takich momentów, kiedy można było się doszukać takich wielu easter eggów prosto z gry. Czyli takie, powiedzmy, komentarze postaci, które niekoniecznie teraz były na pierwszym planie, ale jednak to były takie cytaty z gry wprost. Więc to naprawdę budowało taki fajny klimat. Ja nie chcę być kopaczem. Ja nie chcę być kopaczem. Mamuniu. Projekt Skazańców to jest spektakl teatralny w uniwersum gry Gothic z 2001 roku. Opowiadamy historię nawiązującą troszkę właśnie do wspomnianej gry, troszkę do historii fandomu, całej społeczności Gotika, różnych twórczości, które się w niej pojawiały, jak również daliśmy sobie ideę, aby połączyć świat gier i teatru, który nie jest do końca oczywistym połączeniem. Robimy to trochę od fanów, dla każdego, kto chciałby poznać teatr, kto chciałby uzupełnić swoją wiedzę o gotiku, kto chciałby zobaczyć naszą próbę połączenia tych światów całkowicie za darmo. Trochę się z początku wahałem, bo od początku było wiadomo, że projekt będzie bardzo mocno skupiony na Wrocławiu, a ja jestem z Katowic, więc oznacza to dość częstą konieczność dojazdu, no ale uznałem, że już dobra. Nie byłem jeszcze w czymś takim, mogę spróbować, a od początku było mówione, że projekt będzie też bardziej teatrem amatorskim, więc no, jeżeli chciałbym spróbować teatru, nie mając wcześniej żadnego doświadczenia z tą formą sztuki, no to uznałem, że to jest chyba najlepsza forma, zwłaszcza, że z gotikiem jestem dość długo związany. Ja z tymi ludźmi się nie znałem, jeżeli chodzi o początek spektaklu. Poznaliśmy się wszyscy przez grupę na Facebooku, powstał pomysł. Okazuje się, że więcej osób było na tyle szalonych, żeby coś takiego chcieć zrealizować i zaczęliśmy się spotykać i coś z niczego tak naprawdę stworzyć. Jest świetna energia na tym spektaklu, bardzo mi się podoba, przed nami jeszcze trzeci jeden spektakl. No i mamy nadzieję utrzymać ten poziom pozytywnej energii. A i tam przypadkiem nie miał oczyścić tej drogi? Miał, ale kiedy kilku tych naćpanych idiotów wróciło z placu wymian, to ktoś musiał się nimi zająć. Zresztą, cień taki jak ty nie poradziłby sobie z wilkami? Bardzo śmieszne, naprawdę. Wszystko, co jest widoczne w spektaklu, jest tak naprawdę wymyślone przez nas w różnych skeczach, w scenkach, totalnie improwizowanych i na tej podstawie wyciągnięty jest core, czy tam to źródło główne i na tej podstawie mamy napisane aż 30 prawie stron scenariusza. Dla mnie, jako dla aktora, osoby, która wkłada w ten projekt od początku dużo serca, na pewno ja się bardzo raduję, bo to były miesiące przygotowań. Świetnie, cieszę się, że ludziom się podoba. Jako osoba, która nie jest fanem, ja nie miałem takiego bezpośredniego wejścia, takiego flow w ten klimat, który tam ekipa prezentowała. Natomiast w pewnym momencie faktycznie było takie zaciekawienie i coś tam chwyciło. Zawsze jest to troszeczkę coś odświeżającego, coś nowego, coś innego. I fajnie, że takie inicjatywy się tutaj dzieją i trzymam kciuki, żeby było jak najwięcej tych inicjatyw. Niech wasze usta czczą jego imię. Kiedy w oczy zajrzy wam śmierć, wasza lub waszych wrogów. Niech bractwo będzie z was dumne. Przede wszystkim dla mnie sam ten pomysł był nietuzinkowy i byłam bardzo zaskoczona tym, jak
paradoksalnie nie teatralna, a larpowa była to realizacja, tak? Bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie odtwórczynie roli negocjatorek ze Starego Obozu oraz Obozu na Bagnie. Tutaj dziewczyny naprawdę dowiozły perfekcyjnie. Będę musiała później jeszcze je pochwalić na żywo, na afterparty. Myślę, że było to doświadczenie dopełniające i serię gier Gothic, w które gdzieś tam miałam okazję zagrać, jak i doświadczenia larpowe, a to była taka wisieneczka na torcie. W Gothica grałem z 70 razy, na różne sposoby. Największy level w pierwszym rozdziale, przejście jak najszybciej. Robiliśmy czasami z kumplami, także odpalaliśmy naraz i sprawdzaliśmy, kto najdalej dojdzie bez śmierci. Dzisiaj moja żona, parę razy jej opowiadałem o tej grze, ale dzisiaj mogła zobaczyć, jak to wyglądało, jakby nowy skazaniec wpadł do kolonii karnej i jakie miałby wybory przed sobą, więc mówiła, że w końcu jej się to poukładało w głowie, więc myślę, że aktorzy zrobili dobrą robotę. Sam spektakl, nawet jak się nie znało wszystkich inside'ów i tak dalej, był naprawdę bardzo fajny. Bardzo mi się podobał, szczególnie jeśli chodzi o napięcie, o artystyczne wykonanie, kostiumy, kolory. Super. Patrzę przy okazji na takie aspekty czysto teatralne, techniczne, dotyczące teatru. No i co tu dużo mówić, to był naprawdę dobry spektakl i też jako spektakl tworzony przez amatorów, przez pasjonatów, no to myślę, że jest to jeden z spektakli, który odniósł większy sukces też ze względu na frekwencję publiczności, jaka była. Osobiście bardzo szanuję takie kreatywne projekty. Wydaje mi się też, że niewiele jest społeczności, które mogłyby pochwalić się takim zaangażowaniem jak fani Gothica. Dzięki tego typu wydarzeniom fandom żyje i staje się coraz silniejszy, dlatego warto je wspierać i brać udział w takich przedsięwzięciach, ponieważ to napędza powstawanie kolejnych. Dziękuję ekipie Skazańców za zaproszenie nas na spektakl, polecam śledzić tą grupę, ponieważ na jesień planowane są kolejne pokazy, więc jeśli nie mieliście okazji być ostatnio we Wrocławiu, będzie jeszcze szansa zobaczyć przedstawienie. Wszelkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba taka inicjatywa i czy wybralibyście się zobaczyć Gothica na deskach teatru? Ja zapraszam was na kanał po więcej treści związanych z tą grą, na przykład do zobaczenia Opowieści Strażnika, czyli naszego ostatniego krótkometrażowego filmu. I cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.